Dzień dobry. Moim i Państwa i moim gościem jest dzisiaj Angelika Szulfer. Zwana, tak można powiedzieć, lub bardziej znana jako Farwa. Jo. Czy możesz nam powiedzieć, jak zdefiniować to słowo Farwa? Farwa to jest kaszubski wyraz, który oznacza barwa, kolor. Dlatego jest taka nazwa filmu, ponieważ wszystko powstaje z kolorów haftów, z kolorów kaszub. Zresztą widać po rzeczach. Tak, co oznacza, że czerpiesz inspirację w wzorach i kulturze kaszubskiej i przenosisz te inspiracje, taki tradycyjny haft, malarstwo i tak dalej, na nowoczesne wzory. Tak. Skąd ten pomysł? Jak to się zaczęło w ogóle, ta historia cała? Ogólnie historia się zaczęła podczas moich studiów na Akademii Sztuk Pięknych, gdzie każdy jest tam indywidualistą i robi własne projekty. No i ja uderzyłam właśnie w to, że byłam jedyną kaszubką i kaszubką taką wychowaną w kaszubskim domu. To zaczęłam nawiązywać właśnie do kultury kaszubskiej i tak całe, że tak powiem, studia były związane właśnie z kaszubszczyzną. Dobrze, ale następny krok to po studiach był od razu pomysł na połączenie tej nowoczesnej odzieży i innych form, na których nanosisz, bo nie tylko na odzież, prawda? Są też inne formy, na które nanosisz swoje wzory. Tak, no już podczas studiów właśnie otworzyłam swoją działalność i zaczęłam pomału właśnie robić takie różne rzeczy. No zaczynając od takich drobnych rzeczy, po większe, jakieś tam skrzynie właśnie. Tak do tej pory to ciągnę i to cały czas rozwijam i tworzę coraz więcej różnych rzeczy. Bo też przygotowując się do rozmowy z Tobą widzieliśmy, że nie tylko odzież, ale też i powierzchnie większe, tak? Ściany, tak? To są nawet? Tak, maluję właśnie ściany czy wewnątrz, czy na zewnątrz różnych miejsc, czy domów prywatnych. I jest to bardzo fajne, bo jest to też widoczne z zewnątrz i dosyć popularne coraz bardziej. Czyli haft, taka technika, malowanie, to wszystko, czy jeszcze w jakiś inny sposób przenosisz swoje? No też wypalam w drewnie. No kiedyś właśnie za dzieciaka dużo wypalałam, a teraz właśnie wróciłam do tego, bo ojciec jest stolarzem, więc cały czas wszystko w drewnie u mnie w domu i długo się do tego zbierałam i w końcu wróciłam do tego wypalania jeszcze w drewnie. Bo wiemy też, że prowadzisz warsztaty. Tak. A co najfajniej, co takiego fajnego jest, co dzieciaki, czy młodzież, czy osoby, z którymi prowadzisz warsztaty najbardziej lubią? Czy to jest to wypalanie, czy... Wypalanie jeszcze z nim nie próbowałam, bo to jest dosyć ostrożnie trzeba z tym, ale dzieciaki bardzo fajnie właśnie malują różne rzeczy związane z haftem. No warsztaty mam różne, więc z takimi maluszkami to świetnie wyglądają zabawki drewniane. Już starsze dzieci to jakieś właśnie pudełka fajnie malują też, a już taka młodzież czy dorośli, no to na tkaninie bardzo fajnie im to wychodzi właśnie malowanie czy wzorów, czy jakichś elementów kaszubskich, nuty kaszubskie, tak dosyć ciekawie to wychodzi. Super, a powiedz, bo też czy udało Ci się ubrać jakąś znaną osobę w Polsce w swoje rzeczy? Albo ktoś, może taka osoba, celebryta, nabył? No trochę jest takich osób, na pewno tutaj kaszubskie piosenkarki, czy jakieś zespoły kaszubskie też dużo takich rzeczy biorą. Kaszubska influencerka nasza znana. No też na dożynkach właśnie takich polskich to pani prezydentowa zainteresowała się trampeczkami kaszubskimi, więc trochę tego jest. Nie wszystko też pamiętam, ale są takie osoby. No właśnie, bo kiedy przeglądałem
Twoją ofertę, można powiedzieć, to, czym się zajmujesz, co produkujesz. W zasadzie nie można tego nazwać produkcją, bo to wszystko rękodzieło, prawda? Ręcznie wszystko wykonywane. No to te trampki właśnie, które tutaj na przykład dla takiego bobaska widzimy, no to jest coś fantastycznego. Czy to jest element, który najbardziej jest rozpoznawalny w Twojej kolekcji, czy? Chyba tak. Te trampki, bo one są chyba najdłużej w mojej ofercie. Prócz właśnie biżuterii czy z tych skrzyń posagowych, to trampki jednak mają taką, są takim moim, można powiedzieć, wizerunkiem. Czyli taki hit. Taki hit, tak. Aha, no rozumiem. Dobrze. Też wiemy, że dużo jeździsz po Polsce, ale też czasami zdarza się, że ze swoimi dziełami jeździsz za granicę. Rozmawialiśmy przed wejściem do studia, że byłaś w Szwecji, tak? W Sztokholmie. Tak. I właśnie pytanie jest, jak Ty to odczuwasz, jak zostałaś przyjęta i Twoje pomysły na... No byłam tam akurat w Skansenie. Skansen mają przepiękny i ogromny, więc takie miejsce idealne właśnie dla mnie. I też byłam z innymi twórcami, więc tworząc taką już grupę, ogólnie było duże zainteresowanie, zaciekawienie właśnie zwłaszcza haftem ręcznym, trampkami, takimi rzeczami właśnie użytkowymi, które mogli po prostu sobie kupić, ubrać i nosić. Więc jeśli chodzi o tamto miejsce, które wiadomo, ten kraj słynie też właśnie z takich rzeczy ręcznie robionych i docenianych, więc naprawdę odbiór był bardzo fajny. Czyli ekspansja na rynki europejskie się szykuje? No nie powiem, no zamówienia z całego świata również mam, więc wysyłam za granicę. I jest tego dosyć sporo. Nie tylko to są Polacy za granicą, ale też inne osoby, które odwiedzą Polskę i zainteresują się właśnie kulturą. No właśnie, i to jest bardzo ciekawe to, co mówisz, bo rozumiem, że te zamówienia przychodzą do Ciebie przez sklep internetowy i chciałem właśnie dopytać, kto jest Twoim właśnie takim klientem potencjalnym? No na pewno takim potencjalnym to są właśnie ludzie, którzy są na Kaszubach, którzy są zafascynowani kaszubszczyzną, którzy nie tylko mają korzenie kaszubskie, ale którzy uwielbiają Kaszuby, tak? Za granicą jest dużo takich osób, które po prostu szukają swoich korzeni i chcą właśnie mieć coś kaszubskiego, bo na Kaszuby nie wrócą, ale chcą mieć coś tam ze sobą. Rozumiem. Plany na przyszłość? Ciągły rozwój. Ciągły rozwój. A co byś poradziła właśnie osobom, bo Ty już prowadzisz, to jest ten pomysł, który już rozwijasz przez 8 lat, prawda? Tak. Ale takim osobom, które, no można powiedzieć, rozpoczynają taką niszową działalność, tak? Bo to jest jednak, co byś poradziła? No, trzeba to na pewno przedstawić w taki sposób, że Ty to robisz, przynajmniej ja to tak mam, że ja to robię z serca bo kocham Kaszuby, tak? Kocham mój region, kocham to, co robię też przede wszystkim, więc no to musi iść na pewno z głębi, tak? I to wtedy daje taką prawdziwość Twojego produktu, tego, co robisz i taką autentyczność też. Rozumiem. Bardzo proszę zaprosić naszych widzów, oprócz tego, że sklep internetowy, gdzie możemy jeszcze zobaczyć na żywo Twoje dzieła? Tak, zapraszamy. Mam właśnie sklep internetowy, nazywa się Farwa. Też sklep stacjonarny, który jest w Kościerzynie, w centrum Kaszub. No i zapraszam też na social media, żeby śledzić Farwę i oglądać, co się u nas dzieje. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia.